Cześć, tu Valencianistas z We Don't Care. Zachęcam Was do obejrzenia skrótu spotkania w kanionie rezerwuaru z Ash of Aerogram z państwa 252. Po zapoznaniu się ze składami obu drużyn i pamiątkowym zdjęciu możemy przystąpić do tego, co gumisie lubią najbardziej, czyli do ostrej walki o każdą kroplę wody. Zaczęło się spokojnie, zbyt spokojnie. Na tyle usypiająco, by już po paru minutach oglądać pierwsze szturmy na naszych graczy. Ash of Aerogram, pomimo tego, że jest z państwa oddalonego od nas o prawie 150 pozycji, prezentował bardzo podobne statystyki, więc gra zapowiadała się naprawdę ciekawie. Już na samym początku można było zauważyć, że będzie to wieczór, w którym gracze będą mieli wiele punktów. Niekoniecznie wynikających ze zbierania wody na farmach. Niemniej jednak pierwsze rajdy na naszych graczy skończyły się niepowodzeniem. Głównie przez brak wypełnienia szturmów przez graczy z państwa 252. Jak wyglądałaby sytuacja, gdyby te rajdy zresetowały naszych healerów? Tego się niestety nie dowiemy. Chwilą po otwarciu centralnego rezerwuaru mogliśmy zaobserwować na mapie dość wyraźny podział sił na północny zachód kontra południowy wschód. I ten podział z drobnymi chwilami przerwy, kiedy któraś ze stron wyrwała na chwilę przeciwnikowi budynek, by zebrać wodę rozlaną z budynku, ten podział utrzymywał się przez prawie całe spotkanie. Dzięki wysokiemu tempu gry i sprawnym wysyłaniu posiłków do słabszych graczy, rywale nie zdążyli zadać wielkich strat graczom We Don't Care i chwilę później rajdy na graczy ustały. Dalej, po kolejnych minutach, kiedy pojawiły się zbiorniki wodne, rywale rzucili się do odrabiania strat. Ale w tym momencie sojusz z państwa 106 miał już dużo czasu na przygotowanie i tylko czekał. Oczywiście nie obyło się bez pożarów. Jednak mimo ponoszonych strat, zarówno od ostrzałów budynków wodnych, jak i farm wodnych, zwłaszcza z lewej flanki, impet ataku AOA nie zrobił na nas większego wrażenia i z wielkim zaangażowaniem broniliśmy tego, po co przyszliśmy. Na 15 minut przed końcem sytuacja wyglądała na stabilną, ale myliłby się ten, kto twierdziłby, że jest bezpieczna i można odpocząć. Właśnie w tym czasie przesądzają się losy bitew. Zmęczony przeciwnik popełnia wiele błędów i dotyczy to obydwu stron. A taktyka na wyniszczenie jest doskonale znana w świecie State of Survival. Kolejne minuty przyniosły nam zwycięstwa nad budynkami na zachodzie, północy i wschodzie. To spowodowało, że Ash of Aerogram stracił zimną krew i kolejny raz zaczęły się ataki na nasze osady. Ten ruch oznaczał naszą wiktorię i poddanie walki pogodzonego z wynikiem rywala. A więc przyszedł czas na najlepsze smaczki, ataki na osady, które pozbawione były najsilniejszych bohaterów i można było je bezkarnie palić. Z początku straty były niewielkie, żeby chwilę później przerodzić się w 0 żołnierzy w kwaterze. Udało mi się wsadzić 8,3 miliona żołnierzy do szpitala. To mój nowy rekord. A jak Wam poszło? Dajcie znać w komentarzach.